Kod na grę otrzymałem od PlayStation Polska, ale wszystkie opinie padające w tym filmie należą wyłącznie do mnie. Przyznam, że po pierwszym Spider-Manie i Milesie Moralesie moje oczekiwania względem sequela były bardzo wysokie. Po pierwszych zapowiedziach już można było być pewnym, że będzie to kolejna mocarna produkcja w portfolio PlayStation. Wszak studiu Insomniac udało się stworzyć grę oddającą ducha Człowieka-Pająka tak dobrze jak nigdy wcześniej. Nic dziwnego, że i tym razem ponownie podniesiono poprzeczkę i na tę chwilę to najlepsza gra o Spider-Manie jaka powstała i pewnie dopóki nie powstanie trzecia część, jej wysoka pozycja pozostanie niezagrożona. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja gry Spider-Man 2 w wersji na PlayStation 5. Zapraszam. Jeśli miałbym określić sequel jednym słowem, myślę, że byłoby to słowo szybciej. Insomniac wprowadziło pewne zmiany, dorzuciło trochę nowości, ale wszystko miało na celu zwiększenie dynamiki i szybkości rozgrywki. Ale po kolei. Historia kontynuuje wątki z dwóch poprzednich gier. Peter Parker nadal jest klasycznym Spider-Manem i mentorem dla drugiego Spider-Mana, Milesa Moralesa. Obaj się kumplują i walczą ze złem. Jednak nad Nowym Jorkiem zbierają się ciemne chmury. Do miasta przybywa Kraven, który planuje porwać największych superzłoczyńców i rozpocząć na nich polowanie. Gdzieś tam pojawia się jeszcze tajemniczy symbiont, który szuka odpowiedniego żywiciela. Na wstępie chciałbym zauważyć, że jestem fanem tego klasycznego, dla mnie przynajmniej Spidermana, tego z komiksów TM Semik. Znam historię, co, jak i dlaczego i tutaj Insomniac ponownie mnie zaskoczyło, bo growy Spider-Man nie powiela wątków znanych z komiksów i opowiada swoją autonomiczną historię. Dlatego nie wszystko będzie tak, jak znamy z filmów i komiksów i za to daje duży plus, bo dzięki temu fabuła jest mniej przewidywalna. Sama historia jest oczywiście świetna, postarano się o to, aby pojawiły się postacie z poprzednich części, nawet na krótką chwilę, dodano bombastyczny i epicki prolog, no i jeśli znacie trochę historię Spidermana, to po ukończeniu gry możecie się domyślić, z kim w kolejnej części Spidermany się zmierzą. Tak czy tak, historia jest długa, napakowana ciekawymi aktywnościami i na pewno porządnie rozwija uniwersum insomniakowskiego Spidermana. Fabuła dość luźno bazuje na świetnej sześcioczęściowej serii Ostatnie łowy Cravena, ale znajdziemy tutaj kilka odnośników do innych opowieści o Człowieku-Pająku, jak i poznamy trochę historii z lat młodzieńczych Petera Parkera. Pytanie, czy aby zagrać w Spider-Mana 2 trzeba znać część pierwszą? Ogólnie nie, ale gra mocno korzysta z postaci i ze Spidermana i z Milesa Moralesa, więc warto by było je jednak znać, aby nie czuć się zagubionym. Jednak jeśli Miles Morales i Spider-Man cię ominą, nie znaczy, że będziesz się źle bawić, choć odczujesz brak wiedzy podczas rozwijania historii. Przygotowano dla nas aż 31 misji fabularnych i 69 misji pobocznych, także będzie co robić. Mnie ukończenie gry na 100% i odblokowanie wszystkiego zajęło 29 godzin i śmiało mogę powiedzieć, że ani przez chwilę się nie nudziłem. Spider-Man 2 to ponownie gra z otwartym światem, jednak tym razem mapę powiększono, bo do Manhattanu dorzucono jeszcze Queens i Brooklyn. Jako że gra ma dwóch Spider-Manów, możemy pomiędzy nimi się dowolnie przełączać. Niektóre misje możemy ogrywać jednak jedynie Parkerem, a niektóre tylko Moralesem. Będzie to miało sens, o czym powiem później. Przede wszystkim zadbano o to, aby misje fabularne były porządnie dopakowane akcją. Znacie to już z trailerów i tak, misje są o wiele bardziej widowiskowe niż poprzednio. Akcja pędzi na łeb na szyję, jesteśmy atakowani masą świetnych skryptów i ma się wrażenie, że bierzemy udział w hollywoodzkim filmie o Człowieku-Pająku. Podobnie jak w poprzedniej części przyjdzie nam się też wcielić w Mary Jane oraz w jeszcze jednego bohatera, jednak tutaj pozostawię to w sferze domysłów. Obok misji Spider-Manów mamy misje mniej widowiskowe, to najczęściej takie, które rozwijają historię z przeszłości Parkera lub codzienne problemy Moralesa. Jednak spokojnie, Insomniac znalazło balans pomiędzy nimi i nie znajdziemy tego zbyt dużo, choć niektóre są naprawdę fajnie pomyślane, na przykład rajd Parkera przez Manhattan do Dale Bugle, gdzie na telefonie drze japę Jonah Jameson, czy włamanie do szkoły z Harrym Osbornem. To takie sympatyczne odskocznie, które mają pokazać coś nowego, a przy tym trochę bardziej rozbudować charaktery i pokazać ich ludzką twarz, nie tylko głównych postaci, ale i pobocznych. Również oceniam to na duży plus. Podobnie jak w dwóch poprzednich częściach, bujanie się pająkiem po mieście to niesamowita przyjemność, jednak tym razem Insomniac dodało możliwość szybowania. Dzięki temu możemy dostać się do
danych miejscówek jeszcze szybciej. Dodatkowo na niektórych trasach są umieszczone specjalne kółka, które symbolizują korytarze powietrzne. Dzięki nim możemy się porządnie rozpędzić i nie tracić wysokości. Zazwyczaj korzystamy z nich podczas podróży na Brooklyn lub Queens. Ten sposób podróży to jeden z najfajniejszych nowych feature'ów i szybowanie Spider-Manem jest świetne. Oczywiście nadal możemy bujać się na pajęczynach i skorzystać z podobnych ruchów co poprzednio, odbijać się od obiektów, aby nabrać prędkości, nurkować czy przyciągać do budynków. Nowością jest jeszcze ludzka proca, czyli wystrzelenie się do góry od razu z poziomu ulicy, co pozwala dość szybko nabrać prędkości bez potrzeby ciągłego nurkowania. Fajnym pomysłem było też dodanie ślizgania się po wodzie przez krótki czas. Oczywiście jak ktoś woli pływać, no to też można. Warto wspomnieć, że obydwa Spider-Many posiadają inne umiejętności. Morales ma głównie ataki bazujące na prądzie, co się przyda przy niektórych zagadkach. Parker to bardziej klasyczny Spider-Man, choć posiada już te wysuwane metalowe nogi zza pleców, które również dają dodatkowe funkcje. Choć tutaj przyznam szczerze, że jak dla mnie to niepotrzebne udziwnienie. Wolałbym, aby Parker pozostał tradycyjnym Spider-Manem bez zaawansowanych technologii. Ale jak podejrzewam, jest to bardziej ukłon w stronę filmowego Człowieka Pająka. W aspekcie walki również mam wrażenie, że jej szybkość została podkręcona. Nadal bazuje na ataku i uniku. Tutaj tak naprawdę nie za wiele się zmieniło. Spider-Man może czesać kombosy, a gdy odezwie się jego pajęczy instynkt, robi unik i kontynuuje combo. Walki potrafią osiągać komba po 100 ciosów i więcej, więc jest to bardzo satysfakcjonujące. Co ileś ciosów mamy możliwość wykonania ciosu specjalnego, który automatycznie położy jednego przeciwnika poza tymi największymi. Podczas starć z bossami została wdrożona ta sama mechanika, co sprawia, że zadajemy wtedy naprawdę konkretne obrażenia nawet najtwardszym wymiataczom. Nowością jest parowanie. Jeśli uda nam się je wykonać w odpowiednim momencie, odrzucimy i oszołomimy przeciwnika na krótką chwilę, co da nam czas na wyprowadzenie kilku szybkich ciosów. Niektórzy dopatrzą się tutaj mechaniki soulsowej, ale okienko na wykonanie parowania jest większe i kara za zbyt szybkie lub zbyt wolne wykonanie stosunkowo mniejsza niż w grach od From Software. Jednak i tak, aby używać parowania, trzeba wykazać się sporym skupieniem. Do tego mamy sporo możliwości kontekstowych, a to możemy podnieść coś z ulicy i w kogoś rzucić, albo strącić na przeciwnika rusztowanie. Nowością jest też to, że przy niektórych walkach losowych dołączy do nas drugi Spider-Man i pomoże nam w walce. I co ciekawe, mają oni wspólnie też niektóre ciosy łączone. Bardzo fajny smaczek. Jeśli chodzi o działanie po cichu, również mam wrażenie, że ten element uproszczono i przyspieszono. Teraz mamy od razu podgląd, czy pokonanie przeciwnika po cichu sprawi, że ktoś go zauważy, trochę jak w Milesie Moralesie. Później dzięki odblokowanym perkom pokażą się promienie z widokiem kto widzi kogo, co jeszcze bardziej zwiększy nasze szanse. Ale te uproszczenia powodują, że przechodzi się to szybciej i bardziej płynnie. Znów możemy zwabiać kogoś w odosobnione miejsce poprzez strzał siecią w jakiś obiekt i spokojnie zapakować typa w pajęczynkę i przykleić do sufitu. Nowością jest możliwość tworzenia z pajęczyny nowej drogi, z której również możemy punktować przeciwników, trochę jak Linka w Batmanie od Rocksteady. Wszystkie zmiany wpłynęły bardzo korzystnie na rozgrywkę i dynamikę i przyznam, że misje stealth były moimi ulubionymi, jak i o dziwo Oliviera, który punktował po cichu Morusów jednego za drugim, czerpiąc z tego też niemałą przyjemność. Gra obok misji fabularnych oferuje misje dodatkowe. Tych jest sporo, choć misje losowe to w zasadzie powtórka z części poprzednich, jednakże względem nich jeszcze bardziej uproszczona. Na przykład gdy bandyci uciekają samochodem, na początku Spider-Man ich goni, wskakuje na samochód, wyrzuca jednego typa i potem mieliśmy sekwencję z szybkim naciskaniem przycisku, aby samochód się zatrzymał. Tym razem to już się dzieje z automatu i nie wymaga naszej ingerencji. Niemniej znajdźki są niezwykle przyjemne i przede wszystkim eksploracja jest tak dobrze zrobiona, że zachęca do zbierania wszystkiego. Znajdziemy tutaj robienie fotek mieszkańcom Nowego Jorku, poszukiwanie fragmentów statuły należącej do Sandmana, skrytki Prowlera, bardziej tradycyjne znajdźki, czyli szukanie Spider-Botów, misje dodatkowe, do nich zaraz wrócę, eksperymenty FEM, też to zaraz rozwinę, bazy łowców Cravena, potem gniazda symbiota, jest tego dużo, ale co ciekawe, gra nie podaje nam miejscówek na tacy, na przykład takie Spider-Boty generują sygnał, który pojawia się tylko jeśli jesteśmy w pobliżu.
pobliżu. Również niemal wszystkie aktywności poboczne pojawiają się jak jesteśmy w ich pobliżu. To powoduje, że nie przytłacza nas mapa z dziesiątkami znaczników. Ta zazwyczaj jest czysta, dosłownie z kilkoma ważniejszymi ikonkami, a całe poszukiwanie kolejnych aktywności leży w naszej gestii i przyznam, że wolę takie rozwiązanie, bo nie wiadomo nigdy co się trafi i jest w tym niewielki dreszczyk emocji. Warto pochylić się nad niektórymi aktywnościami, na przykład eksperymenty FEM, to minigierki, gdzie duży nacisk postawiono na ekologię, jednak muszę przyznać, że to najsłabsza część Spidermana. Niszczenie cyberpszczołą innych pszczół, jazda na rowerze przez checkpointy zanim wyczerpie się akumulator, czy uruchamianie spryskiwaczy nawadniających roślinki, to wszystko jest dość dziwne, bo nie stanowi wyzwania, a jedynie daje jasny znak, że gra jest proekologiczna, co w mojej opinii jest zupełnie niepotrzebne. Te wyzwania, zadania, nie wiem jak to nazwać, to najsłabsza część całości. O wiele ciekawiej natomiast wypadają mysteria, czyli wyzwania, a to pokonać wszystkich w określonym czasie, czy przetrwać 3 rundy bez jednego hita. Fajnie mi się w to grało, choć przyznam, że nie były aż tak trudne, jakby to wynikało z tych moich lakonicznych opisów. Gra oferuje też tonę kostiumów do odblokowania, tak dla Parkera, jak i dla Moralesa. Część z nich może też dodatkowo oferować kilka wersji kolorystycznych. Są tutaj naprawdę przeróżne wdzianka. Spider-Man 2099, kostium Wolverina, futurystyczny, jest w czym wybierać i choć niektóre z nich są osobliwe, to i tak warto odblokować je wszystkie. Za misje i znajdźki dostaniemy punkty doświadczenia. Drzewko doświadczenia podzielono na 3, po jednym dla każdego Spidermana i jedno drzewko wspólne, którego odblokowane umiejętności dostanie i Parker i Morales. W indywidualnych drzewkach ulepszamy zdolności indywidualne, to się chyba samo przez się rozumie. We wspólnym drzewku znajdziemy perki odpowiadające głównie za poruszanie i podstawową walkę. Powróciły też gadżety, które też ulepszamy, znajdując losowo skrzynki na budynkach zawierające zasoby. Może to być specjalny gadżet, który przyciąga wszystkich wokoło do siebie, czy ustrojstwo strzelające siecią do najbliższych wrogów, czy swego rodzaju miny. Oczywiście same umiejętności również możemy ulepszać. Wszystko to powoduje, że podczas walki nasze palce zatańczą na DualSense breakdance'a, bo wszystko oczywiście tam jest dostępne, więc musimy sobie przyswoić, co odpala którą umiejętność, a co który gadżet. Ale spokojnie, pod koniec gry będziecie prawdziwymi wirtuozami walki w Spider-Manie 2. Mój syn, 9-letni Oliwier, nawet sam przechodził bardziej złożone walki i nie miał z nimi większych problemów. O oprawie nie można powiedzieć nic innego jak to, że jest świetna. Insomniac dodało tryb ze śledzeniem promieni w 60 klatkach na sekundę i wygląda to oszałamiająco. Cieszą detale, na przykład to, że po walce z Sandmanem część Nowego Jorku jest pokryta piaskiem. Wreszcie dodano ludzi w mieszkaniach, to już nie są puste sześciany, ale widać, że tam toczy się życie. Z perspektywy ulicy gra zrywa kapcie ilością detali i rewelacyjnym designem. Jednak raczej głównie będziemy oglądać miasto z góry podczas bujania się na lince, ale i tutaj oprawa robi wrażenie. Nieraz zatrzymywałem się na dachu budynku, aby podziwiać zachód słońca. Gra też pochwali się tymi najładniejszymi miejscówkami w misjach fabularnych, na przykład wizyta w wesołym miasteczku z kilkoma minigierkami. Faktycznie miejscami można by stwierdzić, że to najładniejsza gra aktualnej generacji. To, do czego mógłbym się doczepić, to wygląd postaci ludzkich. Nie jest to najwyższa klasa, do jakiej przyzwyczaiły nas gry AAA na PlayStation 5. Oczywiście gra oferuje też tryb jakości, ale jak się zobaczy 60 ramek, no to ciężko się potem przestawić. Co ciekawe, mamy jeszcze jeden ciekawy tryb pokazujący animację w stylu filmowego Spider-Verse. Jednak wygląda to dość dziwnie, bo postać ma charakterystyczną rwaną animację, a wszystko pozostałe jest w normalnej płynności. Oczywiście nie zapomniano o wielbicielach dubbingu. Gra ma pełne spolszczenie z możliwością uruchomienia dialogów po polsku lub napisów. Jak wiecie, ja akurat nie przepadam za polskimi wokalami w grach, więc głównie skupiłem się na graniu po angielsku z napisami, ale wiem, że jestem tutaj w srogiej mniejszości, więc dla fanów dubbingu jest tutaj odpowiednia opcja i jak możecie się domyślać, z wielu poprzednich gier na PlayStation tłumaczenie jak i dubbing stoi na bardzo wysokim poziomie. Jak łatwo się domyśleć, Insomniac nie pokpiło sprawy i zrobiło grę jeszcze lepszą, bardziej dynamiczną, napakowaną jeszcze bardziej widowiskowymi misjami, z nowymi lubianymi bohaterami i super złoczyńcami. Gra jest bardzo dobra i nie ma co się okłamywać, to najlepsza gra ze Spider-Manem, a raczej ze Spider-Manami, jaka powstała i do czasu wypuszczenia trzeciej części lepszej gry o Człowieku Pająku nie będzie. Kupa
Kupa pracy została włożona w produkcję i naprawdę warto ją docenić, bo dla takich gier kupujemy konsolę PlayStation 5. Polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.